ten zapach to jest eksplozja. To jest zapach, który ja na 100% chcę mieć. I jak się ułoży, robi się jeszcze dziwniejsze. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie, w nowościach perfumowych, kolejnych tak naprawdę na tym kanale. Jedne sobie nagrałam dużo wcześniej, ale stwierdziłam, że o tych zapachach chcę Wam powiedzieć jako pierwszych, dlatego jednak nagram, a tamten zobaczycie pewnie jakoś w kwietniu. W każdym razie zapraszam Was, bo jest bardzo interesująco, no i jest też zaskoczenie, więc myślę, że warto obejrzeć. Na początek opowiem Wam o marce Boho Boko. To jest marka, którą ja bardzo lubię. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że ja mam 4 flakony tej marki i zawsze bardzo chętnie kupuję te zapachy. Wszystkie tak naprawdę mi się podobają. Chyba jest tylko jeden i to nawet nie pamiętam, jak się nazywa, który tak nie do końca mi przypadł do gustu, ale reszta uważam, że są jedyne w swoim rodzaju, mają świetne parametry, naprawdę fajnie zbudowane zapachy. Oprócz tego jest to polska marka, więc warto wspierać siebie. I ja przetestowałam 2 zapachy. Najpierw Wam powiem o jednym z nich i to jest Plum Spray Print. I tak jak Wam nazwa mówi, tak na ogół zapachy pachną. Ja zrobiłam sobie notatki, bo testowałam już to jakiś czas temu i słuchajcie, co ja napisałam. Uderza Was śliwkowa farba w sprayu. I to dosłownie. Mega mi się to podoba. Ekscytujące, inne, zaskakujące i mocno projektujące. Jak się ułoży, to robi się taki trochę dymny. Jest wybitny dla mnie ten zapach. Jak się ułoży, to jest taki zaskakujący, drzewno-dymno-śliwkowy. Nie spodoba się każdemu, może nawet umęczy kogoś, ale nie mnie. Uważam, że ta kompozycja jest turbo wyjątkowa. Jest turbo wyjątkowa, bo nawet to, że czujecie ten spray, to ten spray jest taki intrygujący i nieodstraszający. To nie do końca pachnie jak farba, ale Wy wiecie, że to jest coś takiego koloryzującego w sprayu. Ta śliwka jest taka wręcz realistyczna, może nawet troszkę podsuszona, takie dziwne tutaj aspekty wchodzą w grę, jeżeli chodzi o ten zapach. Ogólnie jak się ułoży, robi się jeszcze dziwniejsze, robi się bardzo drzewny, ale ta drzewność jest właśnie jakby podeschnięta, jakby wręcz czuć wysuszoną korę, wysuszone jakieś rzeczy, troszeczkę też dymne. On jest bardzo intrygujący, bardzo ciekawy. To nie jest zapach dla wszystkich, no zdecydowanie nie. Tutaj to już jest pod konkretnego klienta, który naprawdę poszukuje czegoś inspirującego. I moim zdaniem faceci się dużo lepiej w tym zapachu odnajdą niż kobiety, ale dla mnie petarda. Ja się powiem szczerze, on wszedł na moją wishlistę i to już wiecie, ale jeszcze się nad nim zastanawiam, ponieważ to nie jest zapach na co dzień. Nie wiem za bardzo, musiałabym go nosić tylko i wyłącznie dla siebie, ale jest naprawdę fantastycznie intrygujący, coś niesamowitego. O drugim zapachu, o którym Wam powiem, to jest Boho Boko Mango Yuzu Gasoline. Z kolei gasolin to po włosku, chyba po włosku, benzyna. No i powiem Wam szczerze, że ten zapach to jest eksplozja. To jest zapach, który ja na 100% chcę mieć. I teraz przeczytam Wam, co wcześniej sobie napisałam. Cudowne, realistyczne mango, takie naprawdę wręcz z tą skórką. Ujarzmione yuzu. Te połączenie jest tak cudowne. Letni, owocowy, niesyntetyczny vibe. Zakochana jestem, projekcja szok. Wpadają oba zapachy na wishlistę. No właśnie. Ten zapach robi niesamowity w ogóle, robi ogromne wrażenie. Na moim Wojtku zrobił ogromne wrażenie. Totalnie uniseksowy. Słuchajcie, te mango, uderza Was ta skórka też. Dosłownie jak przekroicie mango, w ogóle niesyntetyczne. Jest tak realistycznie oddane mango, tak pięknie.
z tym yuzu, które robi bardzo dobrze. Wręcz mi się też wydaje, że te yuzu właśnie powoduje, że ten zapach jest tak realistyczny, tego mango. Cudownie, ja tu nie czuję żadnej benzynowości. Dla mnie to jest owocowy, letni wręcz zapach, który będzie się nosił cudownie. To jest taki drugi po Capri od Nostos, który bardzo letnio brzmi i to jest taki wręcz koktajl owocowy, to jest zapach cudownie słoneczny też. Dla mnie jest po prostu petarda i powiem szczerze, on będzie w mojej kolekcji, co by się nie działo i musi być do momentu lata, bo chcę go wręcz nadużywać. No i teraz Wam powiem o zapachach. Nie wiem, czy jak wypuszczam te nowości, to już będzie do zakupu, czy nie. Chodzi o nową serię wręcz zapachów od Calvina Kleina Euphorii. To jest moim zdaniem, nie wiem dlaczego to się nazywa euforią. Najpierw Wam powiem o Solar, ale są tak naprawdę 3 nowości i o tych 3 Wam powiem, ale jako pierwszy to Solar. Nie wiem dlaczego to się nazywa euforią. Z euforią to nie ma nic wspólnego. I już Wam mówię, w ogóle zobaczcie jakie te Boho jest oleiste. No to jest na olejkach, to jest, Boże, przepiękny zapach. I co napisałam sobie wcześniej o CK Euphoria Solar? Początek mega solarny. Czuć wanilię. Mocno. Wanilia dokładnie taka jak w Valentina Donna Born in Roma Extra Dose. Jak te zapachy porównywałam po czasie, dla mnie jest to prawie nie do odróżnienia, powiem szczerze. Kiedy one oba, bo początki mają inne, ale kiedy już siedzą na skórze, nie wytrzymałam, przetestowałam jedno przy drugim i naprawdę one brzmią dla mnie praktycznie tak samo. Nie wiem, może jest odrobina jakiegoś niuansu, ale to już dla takich wyszukujących tych różnic. Natomiast bez takiego szukania na siłę, to są praktycznie takie same zapachy. Ja miałam 3 ml, zobaczcie ile też zużyłam. Miałam 3 ml, więc tu jest spokojnie 2 ml według mnie. No i taka jedna próbka pójdzie na sprzedaż, jakby ktoś chciał wypróbować, to będzie to do kupienia. No i kolejny zapach, CK, to może weźmiemy sobie, niech to będzie, trudna decyzja, Magnetic Elixir, już płyn jest różowy. Co ja sobie tutaj napisałam? Otóż napisałam sobie, że znowu czuję wanilię, tak słabo wanilię, ale ogólnie słabo wyczuwalny. Nic magnetycznego w nim nie wyczuwam. Sama wanilia, słabsza niż w Solar. Dokładnie. Naprawdę nic ciekawego, serio. Nudne, trochę takie też nijakie bym wręcz powiedziała. On tam troszeczkę... No, taki słodziak, taki początek jest bardziej landrynkowy, może dlatego magnetyczny eliksir, ale jak się ułoży, to o ile tamten właśnie, praktycznie 1 do 1 Valentino, bardzo dobrze się utrzymuje, zresztą takie same parametry ma Valentino, genialne, to o tyle ten, nie, naprawdę nie i no nie mój vibe, także nie mam co się więcej rozwodzić nad tym zapachem. Najwięcej napisałam na temat CK Euphoria Bold, bo trzeci to jest właśnie Bold i płyn fioletowy, czy niebieski, fioletowy raczej. Bold Elixir, nie wiem czemu Elixir się w ogóle nazywają, bo ten Solar to też jest Elixir, bo dla mnie to nie do końca są eliksiry, no ale dobra. Wanilia, ale jakaś taka popsuta, jakby z czymś bardziej chemicznym. Nie jest to nieprzyjemne, ale bardziej charakterne, wytrawne. Ogólnie na końcu dosyć podobne wszystkie. Dokładnie, to jest kolejna cecha, którą sobie przypominam. Miałam na jednym ręku tu, a tu 2 te i w efekcie na samym końcu jak się ułożyły, to miałam wrażenie, że naprawdę są tak do siebie podobne, że to szok. Ten jest najmocniejszy i wanilia nie taka słodka. Najfajniejszy z nich, ale nie muszę go mieć. No więc właśnie. Oczywiście
tego Magnetic Elixir 2 ml też pójdzie i tu też myślę, że spokojnie jest 2 ml. Też pójdzie Wam, będziecie mogli sobie, kto pierwszy, ten lepszy oczywiście, spróbować. Dla mnie absolutnie nie jest to nic odkrywczego i nic nie jest wspólnego z euforią. Nie wiem dlaczego w ogóle to tak nazwali. No i ostatni zapach, który mam i który już tutaj, to możecie sobie spokojnie nawet odlewkę kupić. To jest mój pierwszy w kolekcji Narciso Rodriguez Pure Musk Blanc. I ja Wam powiem tak, zdania są podzielone na temat tego zapachu, dlatego że to jest taki zapach praniowy. On na początku jest taki słodkawy, bardzo, bardzo przyjemny. Po chwili układa się troszeczkę bardziej praniowo, w takim sensie dla mnie z kolei bardzo przyjemnym, bo ja lubię taki zapach prania. Czyli z dodatkiem takiego proszku niezbyt wyperfumowanego, który tylko daje taki efekt czystości. I to jest trochę coś takiego. Dla mnie się niezwykle pięknie układa, ale to, co jest najważniejsze, ja nie wyczuwam piżma w Narcisie. Mój nos nie czyta tego zapachu kompletnie, ale ten wypust właśnie nowy czyta. Jest bardzo trwały, niesamowicie układa się na skórze, pięknie siedzi, fantastyczny, letni moim zdaniem, wiosenny zapach, kiedy po prostu mamy ochotę na coś bardziej czystościowego, na coś takiego uniwersalnego, na coś, co nie przeszkadza, co jest tylko jakimś takim podmuchem wiatru, to ten zapach jest dla mnie po prostu świetny. Ja naprawdę się bardzo dobrze w nim czuję i to jest mój pierwszy Narciso, w którym ja się czuję super. W końcu jest to nowość 2026, którą ja, dla takich jak ja, mogę polecić i powiedzieć, ten zapach będziecie czuć. Jeżeli żadnego innego nie czuliście piżmowego zapachu na sobie, to te piżmo czystościowe, tak tutaj podane, powinniście wyczuć, bo tak mówię przynajmniej na swoim przykładzie. Jestem bardzo zadowolona z tego zapachu, już go nosiłam globalnie, czuję się w nim naprawdę świetnie. Uważam, że propsuje ten wypust po prostu Narcisa i tyle. No i to było 6 zapachów, o których chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Tak szybko, w takim skrócie dziennikarskim niejako, ponieważ i tak każdy z Was powinien to sobie przetestować i zobaczyć, jak to na Was będzie brzmiało. Co do Calvina Kleina i euforii i tych wszystkich eliksirów, może być tak, że na mnie tak bardzo wybija się wanilia, bo u mnie tak jest bardzo często. Tak bardzo, jeżeli jest wanilia w pewien sposób podana, tak mocno u mnie na skórze się zawsze wanilia wybija, że po prostu one mogą mieć drugie dno, one mogą pachnieć fajnie i bardzo ciekawie u kogoś, u kogo ta wanilia nie będzie wiodła prymu, a u mnie niestety wiedzie. Dlatego kto pierwszy, ten lepszy, możecie sobie to wypróbować. No i tyle, słuchajcie, boho boko, pachnie mi tu cały czas, projektuję na kilometr, słuchajcie, nie muszę przyciągać ręki, cały czas czuję i ja już wiem, że ja z tym zapachem na tym ręku, nawet zmywając go, myjąc ręce, zostanę na długie godziny, a gdybym nie zmywała, to bym została nawet do jutra, taka jest prawda. Także co, ja nie przedłużam, bardzo serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję, buziaczki, pa pa!